W dzisiejszym odcinku wykonamy 3 zdobienia z wykorzystaniem mus żeli. Stylizacje szybkie, efektowne i ratujące Cię wtedy, gdy nie masz czasu, a klientka w ostatniej chwili zdecyduje się na zdobienie. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj naszym gościem jest Marta Rybicka. Cześć, nazywam się Marta Rybicka-Sygnat i jakbyście mnie szukali, znajdziecie mnie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Dziś zaprezentuję Wam zdobienia z wykorzystaniem mus żeli. Produkty i narzędzia, których użyjemy w dzisiejszym odcinku to mus żele w kolorach Indiana Blue, Tulum, In My Heart, Salted Caramel, Sun and Fun, Zanzibar, Marry Me, topy Stracciatella i Tip Top, sonda, pędzelek Indigo Master Nail Art 007, lakier hybrydowy Limonita, gąbeczki do ombre, Arte Brillante Black Poison, ozdoby Princess A Bit of Glit. Dzisiaj pokażemy Wam 3 zdobienia, pracując mus żelami. Przypominam o tym produkcie, ponieważ jest to gratka, rarytasik dla każdej fanki nail artu. Nie jest to produkt tak mainstreamowy jak hybryda, ale daje możliwości, o jakich hybryda nie śniła. Po pierwsze, jesteśmy w stanie wykonać ornamenty i to bardzo łatwo wychodzą. Po drugie, możemy wykonać ombre łatwiutko i szybciutko, bo są bardzo mocno napigmentowane. Pamiętajmy, że mus żele nie mają lepkiej warstwy, co ułatwia nam pracę. No i jeszcze te fajne zdobienia strukturalne, które dają radość tworzenia. Wiecie, można stylizację paznokci podzielić na pracę szybką i fajną i estetyczną i na taką artystyczną. No i wtedy tworząc takie zdobienia strukturalne właśnie jesteś w tej drugiej kategorii. Po prostu przyjemność z pracy, z tworzenia nail artu. Mus żel wykładamy na paletkę nail art. Indiana Blue, Tulum, In My Heart, Salted Caramel, Sun and Fun, Zanzibar. Jeśli pigment rozdzieli się od żelu, delikatnie możemy rozmieszać produkty sondą i wytrzeć ją następnie o suchy wacik. Pierwszy tips pokrywamy topem Stracciatella i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Sondą popieramy po kolei każdy kolor z paletki i układamy po kropeczce przez środek tipsa. Poszczególne kropki powinny być ułożone dość blisko siebie. Pamiętamy, by po pobraniu każdego koloru wycierać sondę o suchy wacik. Jeśli skończyły nam się kolory, ponownie wracamy do Indiana Blue i rozkładamy mus żele od nowa w tej samej kolejności co na paletce. Zdobienia nie utwardzamy, a na samej górze tipsa dostawiamy jeszcze jedną żółtą kropkę dla równowagi. Włosie pędzelka Indigo Master Nail Art 007 przeciągamy przez środek kropeczek od samej góry do samego dołu i tworzymy lekko wypukłe, strukturalne zdobienie. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Drugie zdobienie będzie mieć geometryczny charakter, więc sięgamy po agenta do zadań specjalnych Master Nail Art 007. Wiadomo, że linia prosta i geometryczna sama się nie namaluje, ale z tym pędzelkiem będzie dużo łatwiej ją zrobić i dużo przyjemniej ćwiczyć. Pamiętajcie, że jeżeli stawiacie na rozwój, to odpowiedni dobór akcesoriów i produktów skróci i ułatwi Wam tą ścieżkę. Po prostu będzie efektywniej. Drugi tips malujemy lakierem hybrydowym Limonita i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Dla lepszej pigmentacji nakładamy drugą warstwę koloru i ponownie utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Tips zabezpieczamy kolorem Supermatte i również utwardzamy przez 30 sekund. Na paletkę wykładamy mus żel w kolorze Indiana Blue. Pobieramy go cienkim pędzelkiem Indigo Master Nail Art 007. Przez środek tipsa rysujemy prostą linię. Dociskamy lekko włosie, ale nie kładziemy całego pędzelka na tipsie. Linię możemy delikatnie pogrubić. W dolnym rogu paznokcia malujemy 2 półprostokąty, jeden większy, a wewnątrz drugi, mniejszy. Po przekątnej robimy dokładnie to samo zdobienie. Sondą wykonujemy delikatne kropeczki, wypełniamy przestrzenie między półprostokątami. Wystarczy raz nabrać produkt na sondę i spokojnie wystarczy nam mus żelu na wszystkie kropeczki. Utwardzamy zdobienie przez 60 sekund w lampie. Na paletkę wykładamy mus żel Marry Me i przy pomocy cienkiego pędzelka obmalowujemy boczne ściany naszej centralnej linii. Bierzemy sondę i wykonujemy od środka kilka kropek do góry, od najmniejszej do największej i w drugą stronę robimy to samo. Kropki powinny biec przez środek niebieskiej linii. Na niebieskie, boczne kropki również nanosimy sondą mniejsze, białe. To samo czynimy z lewej, górnej części tipsa. Utwardzamy od 30 do 60 sekund w lampie.
Gotowe! Na górną część tipsa wykładamy tulum, a na dolną In My Heart. Następnie oba mousse żele rozbijamy gąbeczką do ombre. Pracujemy raz w prawo, raz w lewo. Zmieniamy kierunek troszkę do góry, troszkę do dołu i przesuwamy się schematem prawo-lewo i lewo-prawo. Pierwszą warstwę ombre utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Przy drugiej warstwie wykorzystujemy produkty, które zostały na gąbce. Teraz już będzie też widoczne przejście tonalne między odcieniami. Ponownie pracujemy gąbką raz w prawo, raz w lewo. Przymrażamy przez 10 sekund w lampie. Na górną część ponownie wykładamy tulum, a na dolną In My Heart. Gąbką po raz kolejny wykonujemy te same ruchy. Jeśli chcemy dodać więcej niebieskiego odcienia, zjeżdżamy gąbką niżej. Jeśli różowego, przesuwamy gąbkę do góry. Przymrażamy przez 10 sekund w lampie. Mousse żele, jak już mówiliśmy, to produkty o bardzo wysokiej pigmentacji, co jest czystą przyjemnością podczas pracy z ombre. Wystarczą 2 warstwy, 2 wyciski z gąbeczki i voilà! Intensywne przejście tonalne jest nasze. Ostatnia warstwa ombre to ponownie wycisk z gąbeczki. Łącznie wykonaliśmy 4 warstwy. 2 razy pracowaliśmy kolorem, a 2 materiałem, który został na gąbce. Wszystkie tipsy zabezpieczamy kolorem matowym Supermatte i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Na ostatnim tipsie z ombre wykonamy dodatkowo delikatny ornament. Na paletkę wykładamy kroplę Arte Brillante Black Poison. Kolor pobieramy pędzelkiem Indigo Master Nail Art 007. Pędzelek delikatnie przykładamy do boku tipsa, przytrzymujemy i zaciągamy lekko ku górze. Drugą kuleczkę dokładamy wyżej i też przyciągamy w górę do zakończenia wcześniejszego ornamentu. Kropkę dokładamy przy wolnym brzegu. Przytrzymujemy dłużej pędzelek tak, aby na tipsie powstała większa kropla i przeciągamy do drugiego ornamentu. Zdobienie wykonujemy w różnych punktach tipsa i łączymy ze sobą poszczególne elementy, dzięki czemu tworzymy subtelny ornament wzbogacający klasyczne ombre. Utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Jak uzyskać efekt cyrkonii, jeśli akurat nie mamy pod ręką cyrkonii? Przecież z pustego to i Salomon nie naleje. Tak, ale pomysłowa stylistka poradzi sobie i w takiej sytuacji. Tym razem z pomocą przyjdą do niej ozdoby Princess. Kroplę tip-topa wykładamy na paletkę i pobieramy go cienkim pędzelkiem. Następnie układamy go na środku ornamentu. Pobieramy jedną drobinkę Princess A Bit of Glit i przyklejamy ją na tip-topie. Na ozdobę nanosimy nieco większą ilość topu i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. I gotowe! Tak prezentują się 3 szybkie, efektowne i wcale nie tak skomplikowane salonowe zdobienia z mousse żelami w roli głównej. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, jakie są Wasze patenty na takie nieplanowane i szybkie akcje nail artowe. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Do zobaczenia! Cześć!